Cześć, witam w Dębowej Chatce. W komentarzach pod moimi filmami bardzo często przewija się jedna prośba, żeby w końcu porządnie omówić temat Dogmana. O tych istotach krąży w internecie mnóstwo historii, ale bardzo wiele z nich brzmi podobnie i kończy się właściwie na jednym. Ktoś coś zobaczył w ciemnym lesie i uciekł. Dzisiaj będzie inaczej. Zbierzemy relacje, które są nie tylko niezwykle szczegółowe, ale też pełne detali, które zwyczajnie nie dają spokoju. Zanim jednak w ogóle wejdziemy w las, musimy skorygować pewien błąd, który ciągle się powtarza. Dogman to nie jest wilkołak. Wilkołactwo to koncept rdzennie europejski, mocno osadzony w średniowiecznym folklorze, oparty na klątwach i czarach. W tych starych legendach człowiek, który zmienia się w bestię podczas pełni księżyca, całkowicie traci kontrolę nad własnym umysłem i staje się krwiożerczą, bezmyślną maszyną. W starożytnej Brytanii wierzono w całe klany zmieniające się w wilki, a w kontynentalnej Europie traktowano to jako dowód paktu z diabłem. Z kolei Dogman to byt wywodzący się przede wszystkim z amerykańskiego folkloru, a jego kolebką są tereny stanu Michigan. Tu zdania są oczywiście podzielone. Jedne źródła podają, że to nieodkryty, potężny gatunek drapieżnika. Według innej wersji to anomalia zupełnie spoza naszego świata. Różnica polega jednak na tym, że istota ta ma pełną kontrolę nad własnym zachowaniem. Posiada masywne, niezwykle muskularne ciało, głowę przypominającą psią lub wilczą i, co wyłania się z relacji, wykazuje chłodną, drapieżną inteligencję, nie czekając na żadną konkretną fazę księżyca. Można by uznać, że w naszym racjonalnym świecie to wszystko jest tylko elementem fikcji. Tylko że kiedy człowiek zaczyna się w te opowieści zagłębiać, szybko wychodzi na to, że największy niepokój budzi w nich nie sam wygląd tej istoty, ale jej niesamowite celowe działanie. Wszystko zaczęło nabierać medialnego kształtu zimą w styczniu 1992 roku w stanie Wisconsin. Mamy tam miasteczko Elkhorn. Spokojną, wręcz sielską siedzibę władz hrabstwa, tak malowniczą, że dorobiła się przydomku miasta kartek bożonarodzeniowych. To ważne z psychologicznego punktu widzenia, bo mieszkańcy takich zamkniętych, konserwatywnych społeczności nie wymyślają sobie historii o potworach. Za bardzo cenią sobie spokój i własną reputację. A jednak to właśnie tam, w sylwestrowym wydaniu lokalnej gazety z 1991 roku pojawił się artykuł, który wywołał absolutną sensację. Młoda reporterka, z początku bardzo sceptyczna, zaczęła badać doniesienia o tajemniczym stworzeniu widywanym tuż przy granicy ze stanem Illinois, na wiejskiej drodze znanej jako Bray Road. Z relacji naocznych świadków wyłaniał się przerażający obraz. Pokryta futrem bestia, mierząca ponad 180 cm wzrostu, z wydłużonym pyskiem, spiczastymi uszami i potężnymi kłami. Kiedy spojrzymy na mapę i historię tego regionu, odkryjemy fascynujący wzorzec. Okolice miasteczka Muscoda i rzeki Wisconsin usiane są starożytnymi, indyjskimi kopcami. Rdzenni Amerykanie od wieków przekazywali sobie legendy o wielkim, duchowym wężu, który w swojej wędrówce od Mississippi aż do Wielkich Jezior miał wyżłobić to potężne koryto rzeczne. Według badaczy te dzikie, wodne tereny nie są przypadkowe. Stają się swego rodzaju naturalnymi korytarzami i szlakami migracyjnymi dla niewyjaśnionych anomalii. W tym miejscu pojawia się jednak największy paradoks całego tego zjawiska. Z jednej strony, patrząc na opisy ze środkowego zachodu USA, Dogman wygląda jak dysponująca potężną siłą maszyna do zabijania. A jednak rzuca się w oczy niesamowity fakt. Mimo swojej drapieżnej aparycji, stworzenia te za wszelką cenę zdają się unikać bezpośredniego, śmiertelnego ataku na człowieka w otwartym terenie.
Czy wynika to z naturalnego atawistycznego lęku, charakterystycznego dla wilków? A może, jak podają pewne tradycje rdzennych Amerykanów, funkcjonuje wśród nich jako głęboko zakorzenione tabu szkodzenia ludzkości? Na przestrzeni wielu lat w tych północnych rejonach odnotowano zaledwie jeden udokumentowany incydent w Kanadzie, gdzie stwór miał jedynie musnąć kłem biodro przechodnia, generalnie unikając konfrontacji, która miałaby na celu zabicie świadka. Jednakże, i tu wchodzimy na bardzo mroczny i grząski grunt, ten pozorny pacyfizm kończy się, gdy spojrzymy na nieco dalej na południe, w stronę granicy stanów Kentucky i Tennessee. To tam znajduje się słynny obszar rekreacyjny Land Between the Lakes. Wśród badaczy kryptyd krąży przerażająca legenda o tzw. bestii z Land Between the Lakes, która kompletnie burzy obraz dogmena omijającego ludzi z daleka. Według doniesień z 1982 roku dwunożna, ponad dwumetrowa, wilkowata bestia miała zaatakować 4-osobową rodzinę biwakującą w kamperze. Opowieści z tamtego rejonu często są powiązane z ponurym miejscem nazywanym przez miejscowych Hotelem California i opisują makabryczne szczegóły: rozszarpanego ojca oraz śmierć reszty rodziny wewnątrz zniszczonego pojazdu. Dodatkowo legenda ta obrosła teoriami o zatuszowaniu całej sprawy przez lokalne władze i wojsko. Tylko że tu musimy postawić wyraźną granicę między faktem a amerykańskim folklorem. Mimo wielkiej popularności tej historii w internecie i licznych dokumentach, nie istnieje żaden oficjalny raport policyjny, zapis w wiadomościach, ani dowód potwierdzający, że masakra w Land Between the Lakes w 1982 roku wydarzyła się naprawdę. Poza tą jedną, brutalną i niepotwierdzoną miejską legendą, nie mamy twardych dowodów na to, by byty przypominające dogmena celowo i skutecznie polowały na ludzi. Zamiast z góry odrzucać te relacje, warto przyjąć postawę, którą promował pionier badania anomalii Charles Fort. Postawę absolutnej otwartości poznawczej i pośrednictwa. Fort stwierdził, że w obliczu zjawisk, z których ortodoksyjna nauka kpi, nie wolno zamykać się w sztywnych ramach. Może mordercza bestia z Kentucky to tylko wymysł? A może to dowód na to, że niektóre z tych stworzeń łamią swoje własne zasady? Sprawdźmy zatem, co się dzieje, gdy z taką otwartością wyruszy się w teren. Przenieśmy się do stanu Michigan. Jest parna, lipcowa noc, około 1:00 nad ranem. Badaczka Linda Godfrey, autorka głośnych książek o amerykańskich kryptydach, znajduje się na zalesionym odludziu na północ od Reed City. Nie jest tam sama. Towarzyszy jej profesjonalna ekipa filmowa programu Monster Quest stacji History Channel oraz 3 młodych ludzi, którzy widzieli tu wcześniej aż 2 wyprostowane drapieżniki. Mają przed sobą pusty budynek, polanę i gęsty las. W pewnym momencie, przeczesując teren z kamerami, Linda zauważa postać przebiegającą przez szutrową drogę. Stworzenie miało szare futro, około 1,80 m wzrostu i poruszało się całkowicie w pozycji wyprostowanej. Napięcie w grupie drastycznie rośnie, gdy w absolutnych ciemnościach w zaroślach zaczynają mrugać do nich świecące żółte oczy. Chwilę później czujnik ruchu zamontowany na pustym budynku zapala się bez żadnego logicznego powodu, bo nikt z ludzi nie znajduje się w jego zasięgu. Ale najbardziej niepokojący moment następuje chwilę później. Z ciemności, z odległości ledwie 10 metrów od ekipy, rozlega się potężny dźwięk. Świadkowie opisali go tak, jakby przeraźliwie wielki pies z ogromną siłą otrzepywał z siebie wodę i wstrząsał całą swoją sierścią. Czyli ekipa świeci mocnymi latarkami po drodze i trawniku, a drapieżniki doskonale wiedzą, gdzie są ludzie. Stworzenia systematycznie ich okrążają
ale z chirurgiczną precyzją trzymają się zaledwie o krok poza granicą snopu światła. To nie jest zachowanie zdezorientowanego zwierzęcia, które przez przypadek weszło w kadr kamery. To jest świadoma, niemal wojskowa taktyka osaczania. Istota udowodniła, że doskonale rozumie, jak działa światło, którym operują ludzie i jak skutecznie przemykać w jego martwym polu. Jeżeli myślicie, że zabawa w kotka i myszkę z ekipą telewizyjną była niepokojąca, to przenieśmy się do relacji, która ujawnia jeszcze bardziej nieludzkie zachowanie tych istot. Zostajemy w rejonie Reed City. Mamy czerwiec 2006 roku. Jest dokładnie 2:30 nad ranem. Student John Lyons wraca samochodem, przemierzając mroczny odcinek drogi tuż obok miejscowego cmentarza. Nagle, w świetle reflektorów, dostrzega potężny ruch w wysokiej trawie. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mu do głowy, to ogromny jeleń. Każdy normalny człowiek by to olał i po prostu pojechał dalej, jednak nie John. Wie, że za chwilę tą samą trasą z pobliskiego fast foodu będą wracać jego dwaj bracia, więc postanawia sprawdzić sytuację, by ostrzec ich przed ewentualnym zderzeniem ze zwierzęciem. Chłopak sięga po latarkę i kiedy kieruje snop jaskrawego światła na zarośla, trafia na coś bardzo dziwnego. W trawie siedzi masywna, skulona postać. Istota odwraca głowę prosto w stronę światła, a jej oczy odbija blask z niesamowitą, żółto-białą intensywnością. Przez ułamek sekundy wpatruje się w samochód, po czym w absolutnej, nienaturalnej ciszy dosłownie wślizguje się do przydrożnego rowu, znikając z pola widzenia. Ale prawdziwy horror zaczyna się kilkanaście minut później, gdy na miejsce dojeżdżają wspomnieni bracia. Zastają zszokowanego Johna i mimo jego ostrzeżeń postanawiają sami oświetlić rów z pokładu własnego samochodu. Kiedy tylko światło rozcina ciemność, obaj mężczyźni krzyczą z przerażenia, że nie jest to kurwa żaden jeleń. W tym momencie sytuacja wymyka się spod kontroli. Brat, który był pasażerem, jest tak przerażony, że nie chce zostać w samochodzie, ale jego drugi brat, kierowca, w odruchu paniki zablokował od środka wszystkie drzwi. Uwięziony pasażer wpada w absolutną furię. Chwyta kij bejsbolowy, który znajdował się na tylnym siedzeniu i zaczyna z całej siły walić w szybę samochodu, próbując ją wybić, byle tylko wydostać się na zewnątrz i uciec do pobliskiego, jedynego oświetlonego domu. Kiedy emocje wreszcie opadają i na miejsce przyjeżdża policja, zszokowany chłopak opowiada Johnowi na osobności, co dokładnie sprawiło, że wpadł w taki szał. Wyznał, że w snopie światła zobaczył drapieżnika tak monstrualnego, że kucając, na spokojnie sięgał wysokości dachu pick-upa. Ale to, co kompletnie zniszczyło jego racjonalne myślenie, to zachowanie tej bestii. W momencie, gdy uderzyło w nią mocne światło, istota nie zamarła jak wystraszone zwierzę na drodze. Zamiast tego podniosła dłonie, na których wyraźnie było widać długie palce i zaczęła zasłaniać nimi własne oczy przed blaskiem. W tym momencie musimy się na chwilę zatrzymać. Nie wiem jak wy, ale ja nie znam zwierzęcia przypominającego psa, wilka albo kojota, które ma długie, zwinne palce. Stworzenia te nie zasłaniają oczu przed latarką gestem, jakiego użyłby oślepiony światłem człowiek. Naturalnie zarówno w tej, jak i w innych relacjach tego typu zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że takie opowieści grupy znajomych to po prostu miejska legenda lub celowe kłamstwo. Jednak inni, jak wspomniana Linda Godfrey, twierdzi zupełnie co innego. Po przesłuchaniu świadka i osobistym wysłuchaniu jego panicznej relacji, jest przekonana, że nikt nie demoluje własnego auta od środka tylko po to, aby odegrać wyreżyserowany teatrzyk. Co więcej, cały obszar Manistee National Forest to wręcz wylęgarnia takich doniesień. W czerwcu 2006 roku do Godfrey zgłasza się przyjaciel Johna,
chłopak o imieniu Sean, i opowiada o swoim własnym starciu z Dogmanem. Sean relacjonuje, że jadąc w nocy z kolegą obok jednego ze starych budynków, zauważyli najpierw wielkie żółte ślepia na skraju lasu. Stwór znajdował się zaledwie 15 metrów od nich, tuż przy linii drzew. Następnie ta potężna bestia wybiegła z mroku, poruszając się w pełni wyprostowanej pozycji na 2 nogach i po prostu zaczęła ścigać ich samochód. Stwór mierzący niemal 2 metry, pokryty futrem, z psowatym łbem, biegł tuż obok jadącego auta. Mężczyźni zdołali w końcu zgubić pościg, ukrywając się na podjeździe u ojca jednego z nich. Udało im się uciec, ale jak się okazało, to wcale nie był koniec dziwnych zdarzeń wokół Seana. Opowiedział on badaczom o jeszcze jednym niezwykle mrocznym epizodzie. Mieli ze znajomymi w zwyczaju zaglądać do pobliskiego opuszczonego kościoła. Robili to dość rzadko, raz na kilka miesięcy. I podczas jednej z takich wizyt dokonali makabrycznego odkrycia. Wewnątrz, tuż przy drzwiach, leżała martwa sowa, a na ścianie obok widniał ogromny, wypalony ślad nieludzkiej dłoni. Czy była to wiadomość od tej przerażającej istoty? Coś w stylu: wiem, kim jesteście, gdzie chodzicie i cały czas was obserwuję? Rodzaj oznaczenia terenu, czy też zwykły przypadek i sprawka jakichś miejscowych dzieciaków? Nie wiadomo. Niezależnie jednak od tego, jaka jest prawda, strach tych chłopaków był w 100% prawdziwy. Nic więc dziwnego, że kilka lat później ekipa Monster Quest wróciła do Michigan nagrywać finał programu i zderzyła się ze ścianą. Zapytani, czy wystąpią przed kamerami i opowiedzą o swoich przeżyciach, zarówno John, Sean, jak i cała reszta kategorycznie odmówili. Po tak brutalnym zderzeniu z niewytłumaczalną rzeczywistością, ci ludzie nie chcą już błyszczeć w telewizji ani szukać rozgłosu. Chcą po prostu zamknąć ten rozdział i o wszystkim zapomnieć. Ten motyw humanoidalnych rąk, o którym ciągle mówimy, przenosi nas o kilka lat do przodu, ale w zupełnie inne miejsce na mapie. Kanada, malownicza i ogromna wyspa Vancouver. Jesień 2016 roku. Mamy tu 20-letniego studenta psychologii. Chłopaka twardo stąpającego po ziemi, który traktował las jako idealne miejsce do ucieczki z książkami. Pewnego dnia, szukając spokoju na naukę, udał się w głąb lasu i usiadł na powalonym pniu tuż obok niewielkiego leśnego stawu. Nagle z głębokiego letargu wyrywa go drobny szczegół na przeciwległym brzegu. Około 30 metrów od niego stoi potężna, owłosiona postać. Istota ma grubo ponad 2 metry wzrostu. Stoi wyprostowana na 2 nogach i zajmuje się prozaiczną czynnością. Po prostu dłubie sobie czymś w lewym uchu. Chłopak początkowo usilnie tłumaczy sobie, że musi to być niedźwiedź, ale im dłużej przypatruje się budowie ciała istoty, tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest w błędzie. Zauważa szaro-brązową sierść podobną do kojota, nienaturalnie wyciągnięty pysk drapieżnika oraz sterczące spiczaste uszy. Do tego grube ramiona, które kończą się dłońmi. Chłopak wyraźnie widzi ludzką strukturę rąk, długie palce i przeciwstawny kciuk, którym stwór spokojnie operował przy uchu, jakby wyciągał drzazgę. W końcu istota przerywa czynność i powoli odwraca głowę. Wtedy ich spojrzenia się spotykają. Świadek zarzeka się, że był całkowicie trzeźwy. W oczach tego potwora nie było ani grama zwierzęcego zaskoczenia czy strachu. Była wyłącznie mroźna, kalkulacyjna inteligencja drapieżcy, który właśnie ocenia wagę sytuacji. Czy ten człowiek stanowi zagrożenie? Czy wystarczy, żebym się najadł? Z gardła bestii wydobywa się głębokie, niskie warczenie.
fala uderzeniowa o takiej częstotliwości, że student odczuwa ją we własnych wnętrznościach. Jest dosłownie sparaliżowany strachem i świadomy, że przy tej różnicy w masie mięśniowej każda próba ucieczki to wyrok. Ale wtedy dzieje się coś nieoczekiwanego. Dogman odrywa wzrok, spokojnie zanurza jedną ze swoich dziwnych rąk w stawie, wyciąga z wody potężnego żółwia i szczęką przegryza jego twardy pancerz. Następnie stwór kołyszącym krokiem po cichu odchodzi w las. Świadek w swojej relacji przyznał, że po tym doświadczeniu prawdopodobnie już nigdy nie wybierze się do lasu sam. I tak dochodzimy do ostatniej historii. Tutaj zdania bywają najbardziej podzielone, bo wkraczamy na bardzo grząski grunt, gdzie biologia zderza się z czymś absolutnie niewytłumaczalnym. Przenosimy się do 2001 roku, miasteczko Stanley, ukryte głęboko w górzystym stanie Idaho. Główną bohaterką jest Marlene, kobieta po 40, która próbuje pozbierać się po osobistej tragedii. Decydując się na drastyczny krok, wynajmuje drewnianą chatę na kompletnym, odciętym od świata odludziu. Chce tylko ciszy, spokoju i przestrzeni do pisania wierszy. Przez pierwszy tydzień było sielankowo. Czyste powietrze, szum rzeki i absolutny brak sąsiadów. Koszmar zaczął się niewinnie. Pewnej nocy wybudziło ją powolne, bardzo miarowe drapanie w szybę sypialni. Dźwięk był tak nieprzyjemny, że przypominał paznokcie z wielką siłą sunące po szkolnej tablicy. Ponieważ rano nie znalazła na szybie żadnych fizycznych rys, a jedynie niewyraźne smugi, wmówiła sobie, że to zapewne jakiś duży ptak. Sytuacja jednak eskalowała kilka dni później. Zamiast drapania w szybę, Marlene usłyszała tuż za drewnianą ścianą swojego pokoju ciężki oddech wielkiego zwierzęcia. Dźwięk nie pasował do żadnego znanego jej drapieżnika. Poranne oględziny przyniosły makabryczne odkrycie. Ziemia wokół fundamentów domu była całkowicie rozkopana. Twarda darń i korzenie zostały brutalnie wyrwane, jakby ktoś rył tam wielkim narzędziem rolniczym albo potężnymi dłońmi z nieludzkimi palcami. Pojawia się tu genialne, analityczne pytanie, które zadała sobie sama Marlene. Jeśli wielki, agresywny drapieżnik chce wejść do domu pełnego panoramicznych, łatwych do rozbicia okien, to dlaczego z uporem maniaka kopał w ziemi, próbując dostać się pod fundamenty? Odpowiedź przyszła kolejnego wieczoru. Kobieta usłyszała na zewnątrz warczenie i szuranie. Resztkami odwagi podeszła do okna i w blasku gasnącego dnia wreszcie zobaczyła, z czym dzieli tę posesję. Tuż pod ścianą klęczała owłosiona, masywna istota o wielkich plecach, które falowały w rytmie ciężkiego oddechu. Z wydłużonego psiego pyska buchało powietrze. Nienaturalnie szerokie dłonie z łatwością odrzucały kolejne kilogramy ziemi. Stworzenie zamarło, rozszerzyło nozdrza, węszyło i w ułamku sekundy zrozumiało, że Marlene stoi po drugiej stronie szyby. Wydało z siebie to samo niskie, wibrujące warczenie, o którym mówił student z Vancouver. Dźwięk, który kobieta fizycznie czuła w kolanach i klatce piersiowej. Dlaczego jednak potwór kopał? W domu znajdowało się tylko jedno pomieszczenie zamknięte na klucz, z tabliczką prywatne na drzwiach prowadzących do piwnicy. Mimo paraliżującego strachu, kobieta zeszła po schodach na dół. Kiedy zapaliła światło, uderzył ją potężny, obrzydliwy smród chemikaliów i zgnilizny. W piwnicy stały rzędy stołów, a na nich dziesiątki martwych, wypchanych zwierząt. Jelenie z krukami na rogach, masywny rosomak, dziesiątki szklanych martwych oczu, śledzących jej każdy ruch. Właściciel domu okazał się taksydermistą. Kiedy kobieta usłyszała, że drapanie dochodzi teraz dokładnie zza ściany tej piwnicy, zrozumiała jedno.
Intensywny odór martwego mięsa i chemii być może zwabił potwora z lasu niczym magnes. Marlene szybko wróciła na górę i zadzwoniła po pomoc do agencji wynajmującej domek. Na miejsce dość szybko przyjechał młody pracownik o imieniu Bruce. Co ciekawe, kiedy mężczyzna podjechał pod posesję, okazało się, że na zewnątrz zniknęły absolutnie wszystkie ślady kopania. Nie było wyrwanej darni, nie było zniszczeń fundamentu. Cały fizyczny dowód po prostu wyparował. Marlene była tak zszokowana i tak bardzo zwątpiła we własne zdrowie psychiczne, że zasugerowała Bruce'owi, iż musiał nawiedzić ją duch. Zdezorientowany chłopak wcisnął jej do ręki wizytówkę do schroniska dla zwierząt i po prostu stamtąd odjechał. Kilka dni później, o 3:00 nad ranem, Marlene obudził dźwięk ciężkich, bosych kroków uderzających o drewnianą podłogę wewnątrz chaty. Ktoś wszedł do środka. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła, jak wokół jej łóżka krąży na czworaka zgarbiony, masywny stwór, a jego głowa kołysze się na boki niczym wahadło. Pokój zalał niewyobrażalny smród gnijącego mięsa i mokrego futra. Zdesperowana i sparaliżowana strachem kobieta wykrztusiła szeptem absurdalne pytanie: w czym mogę pomóc? Wtedy bestia skoczyła. Łóżko dosłownie ugięło się pod potężnym ciężarem potwora. Ziejący, cuchnący oddech uderzył wprost w twarz Marlene. Kobieta spojrzała mu prosto w oczy i ku swojemu przerażeniu zdała sobie sprawę, że były one całkowicie czarne, puste, jakby pozbawione życia. Stwór wlepił w nią wzrok, dając jej jasny przekaz: nie jesteś tu mile widziana. Po czym obrócił się i po prostu wyszedł. Przerażona kobieta natychmiast spakowała rzeczy i uciekła z chaty do najbliższego hotelu. Kiedy rano zadzwoniła do agencji i chciała rozwiązać umowę najmu, telefon odebrał Bruce, czyli ten sam mężczyzna, który wcześniej odwiedził ją w chatce. Podczas rozmowy usłyszała coś bardzo nietypowego. Bardzo mi przykro, ale nie jest pani pierwsza, która nagle opuszcza tę nieruchomość. Wygląda więc na to, że kobieta wcale nie była pierwszą osobą, która uciekła z tej chaty. Sama Marlene zbudowała teorię, która wydaje się szalona, ale w tym makabrycznym kontekście ma przerażający sens. Skoro właściciel domu, ten cały wypychacz zwierząt, miał w piwnicy potężną kolekcję wypchanych okazów, to co jeśli w jakiś sposób wszedł w posiadanie truchła albo fragmentów ciała takiej istoty? Co jeśli to właśnie dlatego żywy dogmen z obsesyjnym uporem próbował dokopać się do piwnicy? I co najważniejsze, czy te czarne, jakby martwe oczy, w które wpatrywała się Marlene w swojej sypialni, wynikały z faktu, że tamta bestia została wcześniej okaleczona jako trofeum? Jak zawsze część z Was uzna zapewne dogmena za inteligentny, bardzo rzadki gatunek potrafiący omijać kamery. Inni uznają go za manifestację czegoś międzywymiarowego. Coś, co od czasu do czasu potrafi pojawiać się w naszym świecie i zacierać po sobie ślady. Jeszcze inni, że jest to zwykła ściema, a ci wszyscy domniemani świadkowie to po prostu osoby chore psychicznie albo szukające rozgłosu. Cytując klasyka, jednak czy aby na pewno? Tych historii jest jednak tak wiele i pochodzą z tak różnych miejsc od osób, które totalnie się nie znają, że być może jest w nich ziarenko prawdy. Dzięki wielkie za to, że wytrwaliście i wysłuchaliście tego materiału do samego końca. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wy interpretujecie zachowanie dogmena. Czy to czysta biologia i nieodkryte zwierzę? Czy może inteligentny byt operujący poza naszym wymiarem? Czekam na wasze przemyślenia. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.